Zamek Kliczków, czyli zamek wybudowany pod koniec XIII wieku, pełniący wtedy głównie rolę takiej twierdzy obronnej dla księżąt jaworsko-świdnickich. Była to twierdza obronna przed ówczesnymi najazdami Czechów. Od tego XIII wieku do wieku XXI, w którym znajdujemy się obecnie, zamek był wielokrotnie przebudowywany, wielokrotnie również był niszczony, ale pod koniec wieku XX zaczęła się renowacja tego obiektu i dzięki tejże renowacji można tutaj organizować takie imprezy jak ta, która odbędzie się dziś. A będzie to impreza biegowa pod nazwą Bory Run, czyli odbywająca się na terenie Borów Dolnośląskich. W ramach tej imprezy będą rozgrywane bodajże 4 dystanse, czyli Nordic Walking na 5 km, bieg na dyszkę, półmaraton oraz maraton Borów Dolnośląskich, w którym ja wezmę udział. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, to zapraszam do odcinka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Wystartował! Bory Run Kliczków, maraton, pierwsza edycja! A je! Sporym wyzwaniem podczas dzisiejszego biegu na pewno będzie palące słońce, gdyż w momencie startu było już 20 stopni, na niebie nie ma praktycznie żadnej chmury i mimo tego, że jesteśmy w lesie w Borach Dolnośląskich, jest dużo cienia, ale jednak czuć to gorąco. Także dzisiaj na pewno będę musiał dużo pić na każdym punkcie z wodą, tak żeby trzymać tą wodę w organizmie, tak żeby paliwa starczyło na cały bieg. Cel na dzisiejszy bieg jest dla mnie prosty, myślę niewygórowany, a mianowicie chcę złamać 3 godziny i 50 minut, bo takiego czasu na maratonach w Polsce jeszcze nie złamałem. To jest mój 13. maraton w Polsce, a najszybszy miałem bodajże 3 godziny 51 i to trochę tak siedzi z tyłu głowy, bo na maratonach zagranicznych tylko raz pobiegłem powyżej 3,50. Także no chciałbym to dzisiaj poprawić. Chciałbym dzisiaj przełamać tę klątwę. Jak będzie, zobaczymy. Na początku kilometra 10 już zmierzamy w kierunku nawrotki i będziemy wracać poprzez Przejęsław do zamku Kliczków, gdyż dzisiejszy maraton rozgrywa się na 2 pętlach półmaratońskich.
mimo że trasa przebiega po lesie, to większość dróg jest utwardzonych, bo biegniemy po drogach pożarowych i z tego względu, jeśli chodzi o obuwie na dzisiaj, nie startuję w swoich butach trailowych, tylko startuję w tych do biegania na asfalcie, bo po prostu są lżejsze, a na tą małą część trasy, która jest przełajowa, jak najbardziej wystarczą. Tam mogę się w nich przemęczyć. Kilometr 17 i po mojej prawicy mijamy drogę, na której kolega kiedyś zakopał się WS-ką, bo jest to droga piaszczysta, piaskowa. Biegniemy dalej. Skąd przyjechaliście? Siemaneczko, Bogatynia. Reprezentujemy klub Izery Bogatynia. Dla mnie to jest pierwszy maraton. Przez tego kolegę Tak? Sebastiana namówiony. Jak na razie jest ok, aby tak dalej. A jak Pozdrawiam nas- wszystkich. O, pozdrawiamy Bogatynię. Kończymy pierwszą pętlę. Godzina 54 z groszami. Tutaj coraz więcej ludzi. No zaraz półmaraton. A ja zapraszam z dziećmi, szanowni państwo, na pamiątkowe zdjęcia, które można wykonać przy ściance góry tam przy scenie. Przy scenie jest specjalnie przygotowana ścianka. Zapraszamy serdecznie, żeby każdy zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie zarówno z tym pięknym, zdobytym medalem. Kurtyna wodna! Uuu. Dziękujemy OSP. A po mojej lewicy znajduje się jedyny w Polsce cmentarz koni, założony w wieku XX. W tym momencie zostały tutaj już tylko 4 nagrobki, ale to miejsce jest pielęgnowane przez władze Zamku Kliszków. Kilometr 25 i podobnie jak na pierwszej pętli, ten odcinek tutaj prosty jest mocno odsłonięty na słońcu. Jest tutaj bardzo duszno, ciężko się oddycha,
bo to powietrze jest gęste. Niby zapowiadali jakieś opady na godzinę 12, ale nie wydaje mi się, bo niebo jest błękitne, mało chmur. Także zobaczymy, co będzie dalej. Na razie cisnę swoje. Kilometr 28 i z wielkim smutkiem i żalem muszę ogłosić to, że spuchłem. Nawet nie chodzi o to, że moje ciało nie daje rady, moje nogi nie dają rady, bo jak najbardziej spoko, jeśli chodzi o tę część, ale po prostu jest mi bardzo gorąco, jest duszno, tak jak wcześniej mówiłem, i po prostu ciężko mi się biegnie. Także dzisiaj ta walka o czas schodzi na drugi plan. W tej chwili to raczej nastawiam się na to, żeby po prostu dobiec sobie spokojnie do końca, nawet wolniejszym tempem niż zakładałem, i zrobić dla Was relacje z dzisiejszych zawodów. Także na tę chwilę nie poddaję się, biegnę dalej. Może za chwilę ten kryzys przejdzie, ale na teraz jest ciężko. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. Została dyszka do końca. Minąłem już ten etap, gdzie było tak duszno, tak gorąco. Minąłem, bardziej go zmęczyłem. I tutaj po nawrotce faktycznie już czuć, że jest tak samo jak na pierwszej pętli, chłodniej. Tak, powietrze jakby się kompletnie zmieniło. Już lepiej się oddycha. Także walczymy do końca. Ahu. W międzyczasie dołączyli do nas półmaratończycy, którzy wystartowali jakieś 10-20 minut po tym, jak ja mijałem swój półmetek maratonu. Także teraz na trasie jest trochę gęściej. Co prawda mnie dziady mijają, ale jest radośniej. Jest więcej ludzi po prostu.
Tak? Maraton. Podziwiam. No troszkę gorąco było wcześniej. No, ale teraz Na tym? lepiej, nie? Teraz zeszło, tak, troszkę się przez to zbetonowałem, ale już jest dobrze. Może coś popada zaraz. Który maraton w życiu? 21. W tym roku 4. Oho, coś zaczęło grzmieć, także trzeba się pośpieszyć do mety, żeby zdążyć przed burzą. No i zaczęło kropić. Ciekawe, czy się rozpędzi, czy ten deszcz będzie mocniejszy, czy taki delikatny, czy będzie burza. No zobaczymy za chwilę. I ciach, kurtyny wodne na ostatnie 6 km biegu zostały uruchomione. To się dzieje. Tak szybko się zmieniła pogoda. Z takiej patelni na taką ulewę. Tylko w Kliczkowie. My to generalnie pół biedy, ale jak przerąbane mają wolontariusze, którzy siedzą w jednym miejscu na tej ulewie, w lesie. Masakra. Także szacuneczek dla was. Au. Siema, Maniek. Siema. Jak tam? Zarobiście. Połówkę robisz czy dyszkę? Dyszkę. O, My już właśnie finiszować powoli będziemy chyba. no ja też. No to Ja też ty troszkę. Cały. Tak, cały. No proszę. Cały. Troszkę mi się zmarło. Czemu? Wiesz co? Mocne słońce było. Aha, I tak troszkę- wcześniej ruszaliście. Tak, o 9:30, nie? No. I tak czułem, że pali. Mówię, będzie dobrze, nie? I kilka I tak- kilometrów później. O kurde. No gdzieś tak na 27:08, nie? No. Było, oj, kłopoty Najmana. Ależ awantura. No leć, bo ja troszkę wolniej. Spoko. Kozonka. Tak jest, zostało około pół kilometra do mety, do zakładanego dzisiaj czasu. Nawet się nie zbliżyłem, ale cóż, takie biegi też są, takie zawody też są. Na pewno będę miał co robić w Szczecinie w lipcu, bo wtedy no również będę chciał złamać w końcu co 3,50 w Polsce. A teraz lecimy do finiszu. Plus jest taki, że prawdopodobnie zdążę przed burzą, także trochę grzmi, ale uda się chyba uniknąć porażenia piorunem i zamienienia się we flasza. Ale tu w sumie też nie ma żadnych chemikaliów, to prędzej ojem niż flasz. A, biegniemy. Znowu się mocno rozpadało. Na szczęście już
dobiegam do zamku, dobiegam do mety. Także kończymy te cierpienia na dzisiaj za chwilę. Końcóweczka. Jest. Udało się. Zmęczyłem. Przeżyłem w mocnych kurtynach wodnych. Hej. Ojejku. Oj. Dziękuję bardzo. O. Jest i on! O. Siema. Brawo. Jak tam ona leci? Siema. Maniek, moja dziewczyna sama. O. Cześć Mariusz. O. Logistyk, hobbystyczny youtuber. Biegacz. O, polecam w dwerach przez świat. Subskrybujcie. Subskrybuję. Cześć, brawo. Brawo. Ojejku. A zapauzowałem zegarek, dobrze. O, Panie, ale mi się ciężko biegło w ogóle dzisiaj. a mi dzisiaj pierwsze 2 km to jeszcze tak kurczę rozruchowo, ale od No. trzeciego to już poszło z kopyta. Przecież powiem tak jakoś, ta pętla w stronę tam od Kiczkowa na Trzebień, No. to tam taka duchota była, tak było gorąco i No, na no, pierwszej i no. na drugiej, ale już na nawrotce No, już było chłodno, nie? nie to Niby tam parę kilometrów, No. ale no, jest spora różnica. No, myśmy jak już ten drugi kilometr skończyli, to jeszcze była ta duchota, ale zaraz potem lunęło. To od razu No ja kurczę, właśnie- zaczęło się lepiej biec. No dokładnie, no ja już na pierwszej zmęczyłem, na drugiej już tak, no były problemy. Kłopoty się Tak. odpaliły. I na tym próbowałem sobie, Boże, nadrobić, nie? No. Już potem jak było trochę chłodnie, to już o ile lepiej mi się biegło, ale już tak byłem zaspawany, nie? To No. taka wysmętność. Ale fajnie. Fajnie. No i pierwszy maraton Borów Dolnośląskich przechodzi do historii. Był to mój 21 maraton. Jeśli chodzi o czas, to może nie wspominajmy, bo jak słyszycie grzmienie, to aż się Perun na mnie wnerwił. Ale cóż, czasem takie biegi też są, czasem pobiegnie się gorzej, się tak zbetonuje. No cóż, nic z tym nie da się zrobić, ale generalnie jestem zadowolony, że tutaj przyjechałem, przebiegłem maraton w swoich stronach rodzinnych i to do tego pierwszą edycję. Trasa no generalnie nie była jakaś bardzo wymagająca. Tak mi się wydaje, że najwięcej mnie zniszczyła temperatura, bo jednak no to słońce dość no przygrzało mi po prostu i czułem, że jest gorąco, plus do tego przez to, że jest taki weekend burzowy, było tak duszno i to powietrze było ciężkie, ale cóż, już po maratonie na szczęście udało się zakończyć bez żadnych kontuzji. Numer 21 wpada do kolekcji. A co dalej? No, nie będę miał jakiegoś długiego odpoczynku, bo już w ten czwartek jadę do Jakuszyc, do Adriana Kostery, gdzie Adrian będzie kończył swoje wyzwanie pod tytułem Triathlon 365. Adrian w ten czwartek będzie biegł swój ostatni również maraton. Ja będę chciał z nim przebiec przynajmniej część z tego maratonu. No zobaczę generalnie jak się będę czuł, jaka będzie dyspozycja dnia, jakim tempem też Adrian będzie biegł. Możliwe, że przebiegnę piątkę, dyszkę, nie wiem, półmaraton, a może nawet i maraton. Także jeśli nie chcecie przegapić relacji z tego wydarzenia, to zapraszam do subskrybowania kanału, a ja dzisiaj się już z Wami żegnam. Ciao!